Jestem. Aniu. Aniu, kochanie. Jasiu. Jasiek. No hej, Aniu, jestem w domu. Gdzie wy jesteście? Odzwoń, proszę. Kocham cię, pa. Chce rozwodu? Dziś w odcinku Kazimierz i Beata martwią się nieobecnością córki. Nie odpowiada, sekretarka. Matko, Kaziu, ratuj ich, Kaziu, proszę cię. Wiecie, a co ja mam zrobić? No, do cholery, no co? Angelika wygrywa na loterii. Co się stało? No już wygrałam! Wygrałam 9000, wygrałam w Superfortunie! Żona żąda rozwodu od męża. Przestałeś o mnie zabiegać, przestałeś mnie adorować tak jak kiedyś. Ciągle zasypiałeś w pokoju Jasia. Nawet nie pamiętam, kiedy się ostatnio kochaliśmy. Słuchaj, zasypiałem w pokoju Jasia, bo byłem zmęczony. Zajmowałem się domem, rodziną. I co, Kaziu? Głucho. Niby, że jest poza zasięgiem. No zadzwoń do Wojtka. Już dzwoniłem. Chyba ma wyłączony telefon, nie odpowiada. No to zadzwoń jeszcze raz. Gdzie oni mogą być, no? Boże, czy znowu będziemy przechodzić przez ten koszmar? No, wtedy też nie odbierała. Oj, Becia. Gdyby była porwana, to już by ktoś zadzwonił w sprawie okupu. Nie, no nie wytrzymam tego. Zadzwoń do Korynta, może on wie, gdzie są nasze dzieci. Ach, Korynt. Dobrze. Nie odpowiada, sekretarka. Matko, Kaziu, ratuj ich, Kaziu, proszę cię. Wiecie, a co ja mam zrobić? No, do cholery, no co? Dobra, dzwonię na policję do tego Wiasa. No dobra. Czekałem, aż ktoś wreszcie odbierze ten cholerny telefon. Nie ma nic gorszego dla rodzica niż krzywda jego dziecka. Za Martę oddałbym wszystko, nawet życie. Anka, co ty wyprawiasz, co? Puść mnie, Wyjeżdżam do matki na 1,5 dnia, a ty się wyprowadzasz? puść mnie. Nie ma mowy. Nie wtrącaj się. Co, nic mi nie wytłumaczysz? Dlaczego? Wkrótce dostaniesz pozew. Ty chyba zwariowałaś. Nie wtrącaj się, mówiłem ci, okej? Gdzie jest Jasiek, co? Nie mam teraz czasu. Przecież ja cię kocham, nie widać tego? A ja ciebie nie zostaw mnie, idę do pracy. Nigdzie nie pójdziesz. Nie widzisz, że... Nie wtrącaj się, Co ty mówiłem, robisz? żebyś się... Zostaw go, dzwonię na policję. Nie wtrącaj się, okej? To jest moja żona, nie wtrącaj się. Dobra, i co się znowu dzieje? Jakie porwanie? Co się dzieje? No nie odbierają telefonów ani Marta, ani ten młody Korynt. A skąd pomysł, że to porwanie? No a dziwi się pan? No już raz Martę porwali. No i jak długo nie ma z nimi kontaktu? Od przedwczoraj. Rzeczywiście, no. Coś jest nie tak. No i Korynt też nie odbiera. Coś pan sugeruje? No cholera go wie, czy nie porwał dzieci. On do wszystkiego jest zdolny. No daj spokój, przecież by tego nie zrobił. Przecież Wojtek oświadczył się Marcie. No i co z tego? Ani jemu, ani mnie to nie pasuje. No i daj spokój. No jak co?
Przecież by nie porwał i to własnych dzieci. Kaziu, bzdury gadasz, no, jak zwykle. No rzeczywiście, Koryn też nie odbiera? No, a nie mówiłem? O. A może jego też porwali? No w końcu ostatnio na niego polowali. Dobra. Sprawdzę to, więc proszę się nie martwić. No niech to pan sprawdzi, panie Wijas, bo to rzeczywiście, no, żona się denerwuje, to... Tak czy inaczej, to musiała być sprawka Korynta. No bo kogo innego? Odkąd się pojawił, ciągle miałem problemy. I to coraz poważniejsze. Dzień dobry, komenda miejska policji. Co się stało? Dobrze, że panowie jesteście. Zostałem napadnięty przez tego człowieka. Nie. To ja zostałem napadnięty. Zatem ten pan napastował tę panią. To moja żona. Uprowadziła nasze dziecko. Nie uprowadziłam, tylko wyprowadziłam się razem z nim. Tak? Bez mojej zgody? Anka, co się dzieje? Właśnie nic się nie dzieje. Mam cię po prostu dosyć. Proszę się uspokoić i po kolei powiedzieć, o co chodzi. Chciałem zgłosić formalnie napaść. A ja porwanie. A pani? Ja też. Napaść. Anka, co ty wyprawiasz to? Już wystarczy tego mantu! Panowie, Proszę się uspokoić. Agresywny, jak... Anka, powiedz coś, co? Dlaczego ty mi to robisz? Co? Powiedz coś. No, nie Dobrze, puśćcie mnie. w takim razie resztę wyjaśnimy sobie na koncie. Zapraszam. Anka! A co to? Znowu kłopoty? Nie, to jest wiatrówka na śród. Co, na śród? Co, taka mała? Tak, właśnie przyjąłem zestaw. O nie, pana nie obsługujemy, dziękujemy. Co? Znowu przyniósł pan coś wybuchowego? Nie, tym razem coś ekstra. Zadośćuczynienie. Tak, a w jakim sensie? Że oddam za pół darmo, a wy potem zarobicie dobrze. Proszę pana, a to należy na pewno do pana? Znalezione. Akurat. Tak, moja specjalność. Znalezione, nie kradzione. No, ciekawe co z zawartością. Była kanapka, długopis, jakieś papiery, ale nieważne. A jak właściciel się znajdzie? No, to go też tu przeprowadzę w zastaw. No ciekawe, czy wtedy będzie panu tak do śmiechu. To co, bierzecie? Potrzebuję kasy. No, Pana, każdy potrzebuje kasy. jest ładna, skórzana. Nie ma nazwiska właściciela. Sam pan widzi. To co, bierzecie? Bo jak nie, to pójdę do konkurencji. No dobra. Teczka była ładna i niezniszczona. I raczej jej nie ukradł. Rolecki to nie ten typ. Więc dobiliśmy targu. Wszyscy w biurze mówili o tym skandalu przed wejściem. Więc ja mam na to poradzić. Miałaś wytłumaczyć wszystko mężowi. Wiem, nie zdążyłam. Jakoś się ułoży. Mam szczęście, że mi nosa nie złamał. To jest agresywny. Pokaż. Hej, Jasiu. Cześć. Co tam, masz sprężynkę? Pokaż. Ale super. Dobrze się bawiłeś? Przywitaj się z wujkiem. Cześć. Chodź do mnie. Opa. Dziękuję bardzo. Jest pani wolna. 90 zł. Za dzisiaj. Proszę, reszty nie trzeba. Dziękuję. Dobrze, to będzie wszystko z naszej strony. Dziękuję bardzo. Proszę pamiętać, że po 30 dniach przedmiot z umowy przechodzi na własność Lombardu. No, zobacz. Los super fortuny. No,
No, ciekawe. Losowanie sprzed wczoraj. Może jest wygrana? W bajki wierzysz? No co, mogłoby się chociaż raz w życiu do mnie uśmiechnąć szczęście. Nikt nie zostawiałby losu z wygraną, tylko by ją odebrał. No niby racja, ale gdyby odebrał, to losu nie byłoby w teczce. A gdyby nie było wygranej, no to wyrzuciłby pewnie kwitek do śmieci. Więc może ktoś nie sprawdził losu. Jeśli sama nie zarobisz, to manna z nieba ci nie spadnie. A to jest podatek od naiwnych. A ja czasem skreślałam jakieś liczby. No co, każdy może wygrać. Zwłaszcza, że za ladą ciężko dorobić się fortuny. Trzeba mieć marzenia. Aniu, odezwij się. Słyszysz? Nie zasłużyłem na to, żeby mnie tak traktować. Co ty tu robisz? Przyjechałam oddać ci klucze. Anka, Nie przychodź więcej pod firmę, bo robisz mi wstyd. spędziłem na dołku kilka godzin z dziwkami i ćpunami. Ty mi mówisz o wstydzie? Sam jesteś sobie winien. Masz kogoś, tak? Nie krzycz na mnie, bo stąd wyjdę. Dobrze, przepraszam. W takim razie powiedz mi, o co chodzi. Właśnie po to przyszłam. Co się stało? Mariusz, wygrałam! Wygrałam 9 000, wygrałam w super fortunie! Co, ty serio? Pokaż. Zobacz! 3, 2. Kurczę, rzeczywiście, no. Ale numer. I co teraz? No jak to? Jestem bogata! No tak, tylko że to nie jest twój los. No jak to nie mój? No zobacz, no okaziciela. Tak, tylko że on jest przedmiotem zastawu. Nie, Mariusz, teczka jest przedmiotem zastawu. No a los, na los nie ma kwitów. No co tak się patrzysz? No przecież ten złomiarz i tak nic nie wie o losie, a nawet gdyby wiedział, to by pewnie wszystko przepił, no. No co? Dzielimy się wygraną? No spokojnie, czekaj. Poczekamy do końca umowy zastawu i wtedy wypłacimy pieniądze, co? No a co, jak przyjdzie wcześniej, to co, to mamy mu powiedzieć o losie? No wiesz, wypadałoby. On tu czasem wpada, poza tym nie jest zbyt bogaty. My też nie jesteśmy zbyt bogaci. A mnie by się te pieniądze teraz naprawdę bardzo przydały. Zresztą wiesz, Mariusz, no, ty też ostatnio miałeś wydatki. Teraz masz rodzinę. Niby tak. To była trudna sytuacja. Ten los na pewno nie należał do złomiarza, a właściciela teczki nie znaliśmy. Na odebranie wygranej był jeszcze czas, więc postanowiliśmy poczekać do końca umowy zastawu. Anka, co ty robisz? Zostaw to. Staszek, daj spokój. Zostaw to i wróć do domu. Nie. A dlaczego? Przecież... Zostaw to, przecież jesteśmy rodziną, prawda? Staszek, to już koniec. Nie ma koniec. Niech to stoi tutaj. Zostaw to, mówię. Przecież ja cię kocham. Nie widać tego? Ale ja ciebie nie kocham. Ale co ty mówisz? Co ty mówisz, skarbie? Przecież jesteśmy rodziną, prawda? Przestań dramatyzować. Już od dawna się nie układało między nami. Nie, nic podobnego. Przestałeś o mnie zabiegać, przestałeś mnie adorować tak jak kiedyś. Ciągle zasypiałeś w pokoju Jasia. Nawet nie pamiętam, kiedy się ostatnio kochaliśmy. Słuchaj, zasypiałem w pokoju Jasia, bo byłem zmęczony. Zajmowałem się domem, rodziną. Staszek, ja potrzebuję mężczyzny, nie niańki. Ale ja zrezygnowałem z pracy, żeby zajmować się domem, jak mówię, bo ty miałaś lepsze stanowisko i co? No i co, nie jestem ci już potrzebny? Przestań, po prostu coś się wypaliło. Wypaliło. Masz kogoś po prostu, tak? Zróbmy to za porozumieniem stron. Nie ma mowy. Ja ci nie dam rozwodu. Mieszkanie możesz sobie zostawić. Ale ja mam w dupie mieszkanie, rozumiesz? Tu nie chodzi o pieniądze. Jasia nie sobie. Nie ma mowy. Nie oddam ci syna. Zostaw to! Nie, to nie, kupię mu nowe. Anka! Ania! Anka! Zostaw
Anka, co ty wyrabiasz, co? Nie zniszczysz życia mnie i Jasiowi, co? Puść mnie, bo zadzwonię na policję. A dzwoń, a gdzie jest Jasio? Pewnie z jakimś twoim fagasem pieprzonym, co? Koleś, zostaw ją! Weź się nie wpier... To moja żona, co? Ła! Zostaw go! Nie róbcie mu krzywdy! Niech się pani lepiej rzeczy... Dobra, wystarczy. Przestań czyścić te sztuczce. Muszę coś robić. Cholera, nikt nie dzwoni. Ani policja, ani porywacze. Coś się dzieje. Korynt. Halo? Gdzie jesteś? Na konferencji? No co? Tak, denerwuję się, denerwuję. Marta zniknęła i ten twój Wojtek też nie odbiera telefonów. A może ją porwali? Byłem już na policji. Co? A skąd pan wie? Jest pan pewien? To wcale nie jest zabawne, proszę pana. Ale dziękuję za informację. Aha, jak zadzwonią, to niech im pan powie... Zresztą niech pan nic nie mówi. Do widzenia. No i co? No co, Kaziu, mów szybko, no proszę. Co? Wyjechali sobie do Karpacza. Wyobrażasz to sobie? Naprawdę? Jak ona mnie mogła to zrobić? Kasiu. No. W jakim świetle mnie stawia? Teraz Colin się zaśmieje. Wyjechała sobie bez słowa. Córunia kochana. Wydziedziczę ją normalnie, wydziedziczę. Nie denerwuj się. Co się nie To denerwuje? znaczy, że żyją. Słuchaj, chyba trzeba odwołać poszukiwania policji. A jak Korynt kłamie? On do wszystkiego jest zdolny. Jak kłamie? No przecież dorosły człowiek. No gdzie kłamie? Co ty mówisz? Korynt śmiał mi się w twarz, że Marta wyjechała odpocząć ode mnie. Najadłem się wstydu. A na Martę byłem wściekły. Następnego dnia po kłótni z żoną Staszek postanowił działać. Chciał odzyskać synka, ale potrzebował do tego pieniędzy. Sporo tego. Spieszy mi się. A co pan wyprzedaje dom? Może pan za granicę się wyprowadza? Muszę coś załatwić. Żona zostawiła mnie na lodzie. To wszystko, co mam. No, ale żona wie o tym. Wie pan, nie chce mieć kłopotów później. Wie. Ale wie pan, ten malakser to prawie nowy. Żonie będzie go brakowało w kuchni, na pewno. To ja gotowałem. A. Ona nie umie. Słucham? No tak, to ja gotowałem, prałem, sprzątałem, wychowywałem dziecko, a teraz? Żona zostawiła mnie na lodzie i wyjechała z domu. Z dnia na dzień. No, przykro nam. Wie pan, nic nie dzieje się bez przyczyny. Przyczyna jest taka, że znalazła sobie jakiegoś nowego przydupasa i tyle. No, wydaje mi się, że pan jednak zrzuca całą winę na żonę. No bo taka jest prawda. Znudziłem się jej. Sama mi to powiedziała. Jak kobieta odchodzi od faceta, to zawsze jest jej wina. No a przecież zwykle wina leży po środku. Pomyślałam, że facet był nieudacznikiem i miał pretensje do całego świata. Ale jak to siedział pan w domu i co, zajmował się tylko dzieckiem? Wie pan, byłem na tak zwanym urlopie tacierzyńskim. To jest coś takiego? No co, nie wiedziałeś? Żona lepiej zarabia, jest na kierowniczym stanowisku. Zdecydowaliśmy się, że to ja zostanę w domu i będę opiekował się Jasiem. Tak, bo to jest dużo lepsze rozwiązanie niż dawać dziecko do żłobka, nie? A teraz cały świat mi się zawalił. Nie mam nic, kompletnie nic. Wszystko straciłem. Współczuję panu. Pal 6 z pieniędzmi. Żona zamknęła mi dostęp do konta. Ale najgorsze jest to, że nie wiem, gdzie jest Jasio. Zabrała mi go, rozumiecie? No, to już jest prawdziwe świństwo. No jest. Dobrze, tutaj jest 6 000 dla pana. Za wszystko. Zgadza się. Co pan teraz zrobi? Nie wiem, no co ja mogę zrobić. Pewnie będę szukał syna, no. No co mogę zrobić? Niech pan to zgłosi na policję. Na policję. Na policję i do sądu, nie? Będę się z tym bujał latami, a sąd i tak przyzna dziecko matce. Świetny pomysł. No, lepiej niech pan nie robi żadnych głupstw. Naprawdę, czasami lepiej to załatwić formalnie.
Jeżeli nie ma pan odebranych praw rodzicielskich, no to żona nie może panu blokować widzeń. Ale ja nie chcę widzeń, rozumie pani? Nie chcę widzeń, chcę syna. To jest całe moje życie, rozumiecie? Chcę Jasia. Zmieniłam zdanie. Facet, z tego co mówił, poświęcił wszystko dla rodziny, a żona się od niego odwróciła. Jak było widać, nie tylko faceci potrafią zachowywać się jak świnie. Stanisław w wypożyczonym samochodzie czekał na koniec pracy pod biurem żony. Był ciekaw, czy naprawdę kogoś ma. Tak czułem. To pan nic nie wie? No, a skąd pan to wie? Ja mam kontakt z synem. No, ja też mam dobry kontakt z córką. Właśnie widzę. A może chcecie państwo zobaczyć zdjęcie z Karpacza? Co, synek przesłał? Co, zabolało, co? Karyn, skończ te gierki. O co tu chodzi? No niech pan nas nie dobija, przecież wiemy, że i pan nie ma z nimi dobrego kontaktu. A no nie mam, ale dbam o niego na swój własny sposób. No, wynająłem im ochroniarza. No i co jest z nimi teraz? No, nie tak oficjalnie, bardziej tak dyskretnie. Kazał ich pan śledzić? Nie robię tego dla przyjemności, tylko z troski. Wyglądają na szczęśliwych. Boże, co za ulga. No ale mogła do nas się odezwać. Ja od zmysłów odchodzę, że jej się coś stało, no. Spokojnie, są bezpieczni, mają obstawę. No i o tym właśnie musimy porozmawiać, bo to nie jest tania sprawa. Co? Ale o co panu chodzi? No, musimy się rozliczyć, proponuję pół na pół. Co? Ja mam panu płacić za śledzenie mojej córki? Za jej bezpieczeństwo. Chyba warto, tak? Kasiu. Koryn był bezczelnym typem. A jaki ojciec, taki i syn. Nie mogłem pozwolić, żeby Marta zmarnowała sobie życie przy takim człowieku. Stanisławowi udało się wyśledzić, gdzie zamieszkała jego żona z dzieckiem i nowym partnerem. O, dzień dobry. Jaś, cześć, kochanie. Ale śliczne, dziękuję bardzo, piękne. Wszystko w porządku? Jasne. Chodź, kochanie. Idziemy. Bardzo grzecznie. Dziękuję bardzo, do widzenia, do jutra. Do widzenia. Co, rozliczamy się, tak? Tak, oczywiście. 90 zł znowu poszło. No, tyle co zwykle. Jakiś rabacik? Tyle samo godzin. Myślałam, że będzie premia. Premia, to może następnym razem. Proszę bardzo. Dziękuję Do widzenia, bardzo. miłego dnia. Jestem Stanisław Marzec. Mąż Anny i ojciec Jasia, którym się pani zajmuje. Ale ja nic nie wiem. Czy moja żona? Do cholery, przecież ona ma romans z tym facetem. Od kiedy? Ale skąd ja mam to wiedzieć? Niech mnie pan... Niech mi pani powie, bo inaczej pani będzie wszystkiemu winna. Ja nic nie wiem, niech pan rozmawia z żoną, bo inaczej wezwę policję. Ku niezadowoleniu Angeliki do Lombardu w towarzystwie właściciela teczki wrócił pan Rolecki. Złomiarz liczył na znaleźne. Mistrzu, absolutnie. 10%. Tak? To ile to będzie? Z 300 zł 30. A ja chcę 100. Ale to moja teczka, pan żartuje. No to co? W takim razie nie wykupię zestawu. Przepraszam, o co chodzi? Ten pan zostawił u was moją teczkę. A skąd pan wie, że to pana, co? Przecież nie była podpisana. I numeru rejestracyjnego też tam nie było. To jest zwykła, normalna, czarna aktówka. Tak, takich teczek są tysiące, kochaninki. Tak, ale w tym Lombardzie na pewno tylko taka jest. 100 albo w ogóle jej to nie przynosiłem. Albo oddacie mi moją teczkę, albo dzwonię na policję. Dobrze, jak pan zadzwoni, będzie musiał pan udowodnić, że to jest pańska teczka, a znaleźne musi pan zapłacić tak czy tak. Chwileczkę. No i marzenia diabli wzięli. Czułam, że tak będzie. Nigdy nie miałam szczęścia do wygranych, no i teraz też tak było. I co? No zobaczymy.
Tak. To pańska? Tak. Zaraz. Najpierw znaleźne, a za wykup też pan musi zapłacić, skoro to pańska. A gdzie zawartość? Chodzi panu o tę bułkę? Zjadłem ją. Nie, ale gdzie jest ten... Los. Tak, a Los skąd pani Super wie? Fortuny. A skąd pani wie? O, to mój los. Na ten los padła wygrana. 9000 złotych. Wiem, bo obstawiam zawsze te same numery. Jezu. Matko moja własna. Tyle kasy. I to było w tej teczce? Ujej. Los jest mój. Tak, ale ja go znalazłem. Pan tylko zastawił tą teczkę tutaj. Zagramy z panem fair i oddam panu ten los. Ale pan też niech będzie fair i wypłaci panu Roleckiemu 10% znaleźnego. No. Za teczkę i za wygraną. Ale nam pan też musi coś odpalić. To ile będzie tego znaleźnego? To niech on wam coś odpali. Tak? Ja nic nie zgubiłem. Zastawiłem tylko. A my w ogóle nie musieliśmy o niczym mówić. No. Okej, to ja zapłacę jemu całe znaleźne, ale niech on się z wami podzieli, bo inaczej dzwoni na policję. Policję. Dobrze. Niech stracę. Dostaniecie swoją działkę. Okej? Po 100 dla każdego. Matko moja. Mater, tyle kasy. Żal mi było tych pieniędzy. No. Już je w myślach wydawałam. No ale przecież nie mogłam ukryć tego kuponu. To byłoby nieuczciwe. Ta wygrana nie należała do mnie. Zwariowałaś? Co ty robisz? Przyjechałem po syna. Skąd wiedziałeś, gdzie jesteśmy? Śledziłeś nas? Oddaj mi dziecko. Jasia tutaj nie ma. Kłamiesz, oddaj mi dziecko. Staszek, odpuść. Mam prawo spotykać się z Jasiem i to jest moje dziecko i to ja go wychowałem. Wszystko w porządku? Nie twoja sprawa. Oddaj mi dziecko. Słuchaj, jeżeli chcesz się spotkać z dzieckiem, to należy to jakoś uzgodnić, tak? Nie rozmawiam z tobą, przyprowadź moje dziecko natychmiast. Wykluczone. Aniu, to jest ciągle jego ojciec. Nawet jeżeli się nie sprawdzi. Nie sprawdził? Gościu, co ty możesz wiedzieć, co? No widzę, jak się pan zachowuje właśnie. Przyprowadź moje dziecko natychmiast. Uspokój się, bo zadzwonię na policję. A dzwoń, proszę bardzo. Nie, tym razem ja zadzwonię. Nie wtrącaj się, gościu. Proszę bardzo, dzwoń. Dzwonię. Żałuj, że nie widziałaś miny Roleckiego tam w kolekturze Super Fortuny. Jak odbierał swoje 10%. No to pewnie szczęśliwy był, nie? Coś, no właśnie załamany. Mógł mieć całość, a dostał tylko 10%. A no tak, no jeszcze nam musiał odpalić. No to dostał 700, a mógł przytulić 9000. No, my też mogliśmy. No i co? Żałujesz? Nie, no coś ty. Nie mogliśmy postąpić inaczej. Ty zachowałeś się po rycersku. Jestem z siebie dumny. No to co zrobisz ze swoją 100? No nie poszaleję. Wiesz, za 4500 no to mogłabym kupić jakieś meble, ciuch Marysi, plecak. No, przydałaby ci się podwyżka. No. A ty co? Nie brakuje ci kasy? Wiesz co? Możemy przegadać temat. Jak pójdziemy razem, to może da nam podwyżkę. Ja wiem. Pogadamy. Chodź. Jasne, do domu. Na miejsce rodzinnej awantury dotarł policyjny patrol wezwany przez Staszka. Ona porwała moje dziecko. Oddaj mi dziecko! Proszę się uspokoić. Jak się mam uspokoić? Oddaj mi dziecko natychmiast! Mąż jest agresywny, napadł mnie. Wczoraj został nawet zatrzymany. Dzisiaj jest to samo. Zakłóca mój spokój i spokój sąsiadów. To nie jest prawda. Ona porwała moje dziecko i tyle. A ile dziecko ma lat? 5. No i powinno zostać w domu, a nie włóczyć się z matką po kochankach. Tu jest pozew rozwodowy. Ale to się składa do sądu, to nie są nasze sprawy. Już złożyłam. Ale nie masz prawa odcinać mnie od dziecka, poza tym to jest mój syn. To ty włóczysz się z Jasiem po kochankach. Proszę nie krzyczeć. Ten pan nie jest pozbawiony praw rodzicielskich, ma prawo widywać się z dzieckiem. Mam, proszę pani, ale ona mi zabrania. Może dlatego, że jest pan agresywny. Jaki pan daje przykład dziecku? Ale pani nic nie rozumie, to ja wychowałem syna i niech tak zostanie. Proszę nie krzyczeć. A niech ona przychodzi na widzenia. Ale o tym decyduje sąd. Bez prawomocnego wyroku my nie możemy interweniować. O ja
jest pani po jej stronie? Widzi pani, jaki on jest agresywny, jak ja mam mu oddać dziecko? Proszę się uspokoić. Nie uspokoję się, oddaj mi dziecko! Wykluczone! I oddasz mi dobrze, w takim razie sam je wezmę. Nie możesz Otwieraj tą tak chodzić. furtkę, otwieraj tą furtkę! No, puszczaj Spokój, mnie! dość tego! Puszczaj mnie! Dość tego, idziemy na Spokój. komisariat. Zapłacisz mi za to Dość. jeszcze! Zapłacisz mi za to, rozumiesz? Puszczaj, nie! Po krótkim przesłuchaniu Staszek został wypuszczony przez policję, ale całą noc nie spał i następnego dnia od samego rana czatował pod domem, gdzie mieszkała jego żona z kochankiem i dzieckiem. Mężczyzna był zdeterminowany i gotowy na wszystko. Pójdziemy na karuzelę? Cześć, skarbie! Cześć, pani mi go odda. Nie, Cześć, skarbie! Nie. Chodź do taty, Niech chodź. pan go zostawi! Niech pani go zostawi, to jest mój syn. Pojedziemy na wycieczkę, tata cię porywa, co? Chcesz jechać na Gdzie wycieczkę? pan go zabiera? A co panią to obchodzi? To jest mój syn, prawda? Ja za chwilkę dzwonię do pani Ani. A niech pani dzwoni, proszę bardzo. Oskarżę panią o współudział w porwaniu. Chodź, skarbie, skakuj. Pani Aniu! Proszę. Pani Aniu, pani Jesteś? mąż porywa pani dziecko! Marta? A co tak wchodzisz jak złodziej? Martusiu? Normalnie wchodzę. Normalnie. Normalnie to się mówi dzień dobry, mamusiu, dzień dobry, tatusiu. A wcześniej się mówi, dokąd się wyjeżdża, a nie znika na kilka dni bez słowa. Przepraszam, ale nie daliście mi wyboru. My z mamusią? Nie. Ty z Koryntem. A, czyli moja wina. Ostatnio mam wrażenie, jakbyś próbował nas zniszczyć. To ja mam wrażenie, że robisz mnie na złość. Kaziu. Co, Kaziu? No przez... Kocham Wojtka. I nie pozwolę ci się do tego wtrącać. Dlatego wyjechaliśmy, bo mieliśmy tego wszystkiego dosyć. Martusiu, czy ty wiesz, jak myśmy się o ciebie z tatą martwili? Właśnie. Myśleliśmy, że znowu was porwali. No. Przepraszam. I co, myślisz, że to załatwi sprawę? Nie. Myślę, że jakbym zerwała z Wojtkiem, to by załatwiło sprawę. Ale na to nie licz. Ty słyszałaś? No zwariowała. Idę do niej. Marta w ogóle nie czuła się winna. Nie poznawałem swojej córki. No rozumiałam argumenty Marty. Kazimierz naprawdę dawał jej popalić swoimi docinkami. No, ale tym razem zdecydowanie przesadziła. Dobra. Tutaj ma pan magazynek. Tutaj jest nabój na gaz, CO2, dwutlenek węgla. O, cała filozofia. Wie pan co, ale proszę, nie mierzy się do ludzi. Mimo że to jest ślub, to można zrobić krzywdę. Dobrze. Co się dzieje? Napad? Spokojnie, spokojnie. To co, kupuje pan? Jeszcze muszę pomyśleć. Dobrze, to proszę się zastanowić. Widzę, że odzyskał pan syna. Tak. Chodź, Jasiu. Chodź. Poznasz się z wujkiem i ciocią. To jest wujek, Cześć. a to jest ciocia. Cześć, Bdęcu. Co, dogadał się pan z żoną? Nie dogadałem się z żoną. A to jak to? No, normalnie, zwyczajnie, wziąłem go i już. Co, porwał go pan? Ona też go wcześniej porwała. A poza tym Jasiu ma swój dom. Jest tam zameldowany. Prawda, skarbie? A mogę się pobawić? Możesz się pobawić, Możesz, jasne. możesz. Może się pobawić? Może. Jasne. Wie pan, ale to bez sensu trochę. A co jest bez sensu? Lepiej, wie pan, mieć na wszystko kwity legalnie, no. Może sąd przyznałby panu opiekę nad dzieckiem. Proszę pana, w sądzie to się wszystko ciągnie latami. Ja nie pozwolę, żeby żona opiekowała się dłużej Jasiem, bo ja już potem tego nie nadrobię, prawda? Przyzwyczai się synek i co ja zrobię? No, ale też nie może pan oddzielać syna od matki. No to niech przychodzi na widzenia. Ja będę wychowywał tak, jak było do tej pory. Prawda? No, tylko że dziecko potrzebuje jednak obojga rodziców. Dobrze, ale ja nie przyszedłem tutaj po poradę, tylko chcę spieniężyć swój towar. Mam w samochodzie, to co? Potrzebuję gotówki. To proszę przynieść. Mogę? Tak. Poczekasz na tatę? Tak, my się tu pobawimy. Dobra. Zaraz wrócę. Trochę współczułem, a trochę zazdrościłem temu ojcu.
Przynajmniej miał z synem silną więź. No a ja przez 12 lat nawet nie znałem swojej córki. Dużo straciłem. To już wszystko, a to, widzi pan, przywieźliśmy z podróży poślubnej. No, sporo tego. Wyniosłem z domu, co się da. Tylko, że ja nie wiem, czy my to powinniśmy przyjmować. Dlaczego? No, w końcu to jest współwłasność małżeńska, więc pańska małżonka mogłaby mieć do nas pretensje, a my kłopoty. Nie. Ona nie ma nic do gadania. No ale niech pan spróbuje porozmawiać. No, takie rzeczy zawsze lepiej jest załatwić polubownie. Nie, proszę panią, ja nie będę z nią rozmawiał. Nie po tym, co zrobiła. Poza tym potrzebuję gotówki. Na dobrego prawnika i na jakieś mieszkanie, żeby nas Anka nie znalazła z Jasiem. No to bierzecie czy nie? No bo jak nie, no to ja wychodzę i idę do konkurencji. No i wzięliśmy cały ten jego towar. Facet w sumie miał sporo racji, a godzenie go z żoną nie było naszą rolą. Szkoda tylko dziecka w tym wszystkim. Zapomniał pan czegoś? Dostał pan pieniądze? Macie może klucz? Klucz? No drzwi muszę zamknąć. Macie klucz? Co pan, przecież Lombard jeszcze działa, co? Niech pan nie gada, tylko daj mi klucz. Jesteś mały cały? Ma pan klucz czy nie? Proszę pana, zaraz. Co pan robi? Chwileczkę. Cicho. Pana żona zgłosiła porwanie syna. Ja doskonale rozumiałem tego ojca. Wychował syna i teraz nie chciał go oddać. No tylko, że porwaniem dziecka jeszcze bardziej sobie szkodził. Żadne porwanie. Ja go odebrałem po prostu obcej kobiecie. To była wynajęta opiekunka. A ja nie prosiłem, żeby ktoś zajmował się moim synem. Mam do tego prawo, prawda? Dobrze, poproszę pana o dowód. A jak mnie w ogóle znaleźliście, panowie? Proszę pana, samochód z wypożyczalni ma lokalizator. Namierzyli pana i przekazali nam informacje. Aha. To co teraz będzie, panie Stanisławie? Nie oddam Jasia. No i facet się doigrał. W sumie było wiadomo, że to tak musi się skończyć. Dostarczał tylko żonie dodatkowych argumentów w sądzie, że narwany tatuś. Jasiu, a kto gotuje ci pyszne zupki? Tata, A kto chodzi z tobą na spacery? tata, A kto czyta ci bajki na dobranoc? tata, Tata. kto z tobą maluje obrazki? tata. Anna Leszczyńska, mama Jasia. Kończmy tę szopkę. Jasiu, chodź, wracamy do domu. Nie ma mowy. Jasiu zostaje ze mną. Nigdzie nie idzie. Mąż jest agresywny, nie powinien zajmować się dzieckiem. Syn jest pod moją opieką. Był z nianią na spacerze, kiedy mąż siłą go jej odebrał. To ty go zabrałaś z domu, bez mojej zgody. Mam do dziecka takie same prawa jak ty. Złożyłam do sądu pozew o rozwód. Będziesz mi jeszcze płacił alimenty. Zdradziłaś mnie. Ty jesteś wszystkiemu winna. Odbierze mu pan go, czy mam się z nim szarpać? Proszę panią, żadne z państwa nie ma ograniczonych ani odebranych praw rodzicielskich. Syn jest zameldowany w miejscu zamieszkania aktualnym ojca, a pani mieszka gdzie indziej. Ale No właśnie, i tam było zameldowane. Chodź, skarbie. Takie sprawy powinniście rozstrzygać w sądzie rodzinnym. My tutaj nie widzimy żadnych podstaw do interwencji. Z całego zajścia możemy spisać jedynie notatkę służbową. Prawdę mówiąc, kibicowałem temu ojcu. Skoro poświęcił wszystko. Karierę, 3 lata całkowicie oddane dziecku. No a do tego zdrada żony. Trzymałem kciuki, żeby mały Jasio został z ojcem. Kotek, co ty robisz? Lepiej powiedz mi, co ty robisz. Nie zamierzam być zawsze na drugim miejscu. Na jakim drugim miejscu? Co ty mówisz? Przecież mówiłam ci, że wszystko się ułoży, to jest przejściowe. Tak, wątpię. To koniec, tak? Jarek, a co ty mówisz? Zostaw te walizki. Przecież ja dla ciebie poświęciłam całe moje życie. Gdzie ja mam teraz jechać? Nieprawda. I tak zawsze najważniejszy jest dla ciebie twój synek. To jest chyba normalne, prawda? Wiesz co, ja tak naprawdę się nigdy dla ciebie nie liczyłem. Jarek, ale gdzie ja mam teraz jechać? Nie lej mnie, nie jestem Troszkę głodny. zjedz, troszkę. Tyle? Smacznego. Długo się jeszcze nie będziesz do mnie odzywać? No, przepraszam.
Przepraszam, że do was nie zadzwoniłam. Obiecuję, że naprawdę więcej tego nie zrobię. Tak? No dobrze, przeprosiny przyjęte. Smacznego. Smacznego. To opowiadaj, jak tam było w tym Karpaczu? A skąd ty wiesz, że ja byłam w Karpaczu? Po prostu wiem. Wiesz, tak? To po co był ten cały cyrk? Że się martwicie, że nie wiecie, gdzie jesteśmy, co się z nami dzieje. No bo nie od początku wiedzieliśmy. Rozmawialiście z Wojtkiem? No, też nie musimy ci wszystkiego mówić. Śledzicie nas. Chronimy. Jak to chronicie? Co to ma znaczyć? Przed porwaniem. Nie denerwuj się. To dla waszego bezpieczeństwa. Ojciec Wojtka wynajął ochroniarza, no. Żeby nad wami czuwał. I właśnie o to nam chodzi. Żyjemy z Wojtkiem w złotej klatce. Powiedz Koryntowi, że nie życzę sobie, żeby ktokolwiek nas śledził. To sama mu powiedz. Ale ja nie mam nic przeciwko temu. Czyli nie chcesz, żebym była szczęśliwa. Żeby być szczęśliwym, to trzeba być bezpiecznym. O. Marta, Zostaw. po co powiedziałeś? No po co musisz zawsze... Nie wiem. Kazimierz niepotrzebnie się wygadał. No specjalnie to zrobił, żeby wkurzyć Martę i pokazać, że i tak nie będą mieli z Wojtkiem spokoju. No, bez sensu. Stanisław postawił na swoim i udało mu się zatrzymać przy sobie syna. Anna nie dawała znaku życia od kilku dni. Biały. Cześć. Cześć. Mogę? Po co przyszłaś? Chciałam się zobaczyć z wami. Z nami? Jaś, Nas już nie ma. przepraszam. Bardzo was przepraszam. Dasz mi jeszcze jedną szansę? W następnym odcinku chłopiec próbuje zapobiec rozwodowi rodziców. Chcę kupić prezent rodzicom. Mało jest takich dzieciaków jak ty. A z jakiej okazji? Z okazji rozwodu. Adek jest wściekły na Patrycję o jej relacje z Ryżym. No mów, nie kłam, mów, co was łączy. No nic! Kochasz go, powiedz. Nie kocham go. Byliście razem, coś musiało was łączyć. No ale ja nie miałam wyjścia, Adek! Właściciel wynajmowanego mieszkania wyrzuca Patrycję na bruk. Co się dzieje? Co się dzieje? Nie widzi pan, że dziewczyna jest w ciąży? No to co, że jest w ciąży? To mam mieszkać sobie za darmo w moim mieszkaniu? Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.